Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj tak idę na spacerze i naszła mnie taka myśl, że zrobię krótki film na temat roślin trujących, ponieważ mówicie do mnie na przykład, pisaliście ostatnio, przecież nawłoć jest trująca, dlaczego pani mówi, że nawłoć trzeba spożywać, nawłoć jest trująca. Jeśli chodzi o listę roślin trujących, to na niej, w tej systematyce, która jest gdzieś tam zamieszczana, znajdują się rośliny, które mają w niektórych swoich częściach albo w całości związki, które mogą być szkodliwe. Głównie chodzi tutaj o glikozydy i alkaloidy. I teraz tak, oczywiście to dawka czyni truciznę, jak Wam już mówiłam wielokrotnie. Natomiast te związki, które są w roślinach, one są nie bez kozery, bo rośliny zawierają, czy mają w sobie te substancje z różnych przyczyn. Po to, żeby nie zostać zjedzonymi przez roślinożerców, po to, żeby chronić się przed pasożytami, przed szkodnikami itd., itd. I proszę mi się tak nie oburzać na te trujące rośliny i autorytatywnie stwierdzać, że tego nie będę, bo jest trująca, bo gdybyście się w tę listę wczytali, to zobaczylibyście, że na liście roślin trujących znajduje się wiele takich, które na co dzień używacie i lubicie. Ponieważ na liście roślin trujących znajduje się bylica, piołun, ale też bylica zwyczajna. Znajduje się dziurawiec, znajduje się wrotycz, znajduje się glistnik, jaskółcze ziele. Co jeszcze? Niech ja sobie przypomnę. Znajduje się gwiazdnica pospolita, znajduje się kalina koralowa, znajduje się mak polny, znajduje się krwawnik pospolity. To są wszystko rośliny, które znajdują się na liście roślin trujących. No niestety. I mało tego. Na liście roślin trujących znajduje się też arnika górska, znajduje się sadziec konopiasty, znajduje się poziewnik, znajduje się ruta zwyczajna, znajduje się nawłoć kanadyjska i znajduje się nawłoć pospolita również. I znajduje się na przykład świetlik. Te wszystkie rośliny świetlik lekarski, znajdują się na liście roślin trujących. No i byłabym zapomniała, oczywiście na liście roślin trujących znajduje się czeremcha zwyczajna, czeremcha amerykańska, znajduje się kruszyna i teraz uwaga, co się jeszcze znajduje? Znajduje się skrzyp polny i znajduje się czyściec leśny. To wszystko, te wszystkie rośliny znajdują się na liście roślin trujących, więc jeżeli gdzieś czytacie w opracowaniach roślina trująca, to jest właśnie dlatego, że musi być taka informacja zamieszczona, ponieważ ta roślina oficjalnie wpisana jest na listę roślin trujących. Więc dlatego czytacie, że trująca, ale Wy macie już taką świadomość fitoterapeutyczną i ziołoleczniczą, że musicie wiedzieć, co to znaczy i musicie wiedzieć, z czym to się wiąże. Więc naprawdę trzeba tak świadomie podchodzić do zagadnienia i świadomie wybierać rośliny i świadomie je stosować. Dlatego właśnie są różne zielarskie kanały, dlatego jest to ziółko. Dlatego opowiadam o tych roślinach, dlatego tyle razy mówię, że nie przesadzać z ilością, bo to, co może nas uratować od ciężkich chorób, może nas również zabić. No, coś, co jest obojętne dla naszego organizmu, nie mogłoby zwalczyć na przykład raka, tak? Więc dlatego musimy bardzo uważać z dawkowaniem i bardzo musimy uważać z roślinami. Nie róbmy maratonów jednego zioła. To Wam już parę razy mówiłam. I lepsza jest profilaktyka niż później leczenie. No, to tyle w kwestii roślin trujących. Oczywiście ta lista jest o wiele dłuższa i są rośliny, które naprawdę bardzo by Was zdziwiło, że na tej liście się znajdują. Także proszę, nie bójcie się, stosujcie, tylko stosujcie z umiarem i stosujcie wszystko z głową. No to pozdrawiam i nie bójcie się.